Hej, witam na moim kanale. Dziś witam się bez makijażu, ponieważ makijaż właśnie będę wykonywać. Pomyślałam sobie, że będzie to fajny moment, żeby nagrać dla Was przede wszystkim kilka nowości, ale też kilka porównań. Mam nadzieję, że filmik nie będzie chaotyczny. Zacznę więc może od krótkiego powiedzenia Wam, co dzisiaj będę testować, pokazywać, porównywać, a potem przejdę do makijażu właściwego. Zacznę od podkładu od Haus Labs. To jest podkład, który ze wstydem przyznaję, że chwilę w mojej kolekcji już jest, ale jeszcze go nie próbowałam. Trzymałam go tak naprawdę na inny odcinek, ale widzę, że to się nie spełnia, także nie chcąc stracić więcej czasu, użyję go dzisiaj. Podobna sytuacja w sumie ma się z korektorem z Diora z serii Backstage. Jego również kupiłam już jakiś czas temu, chciałam go użyć do innego filmu, ale nie wyszło, także będzie dzisiaj. Natomiast pod niego będę chciała użyć produktu, który jest w tej chwili dosyć popularny w internecie, mianowicie tego korektora różowego od Maybelline. I przyznam, że nie do końca rozumiem, czemu ten produkt jest tak viralowy. Jest to po prostu różowy korektor, więc znając podstawowe zasady koła barw, nie jest więc dziwne, że różowy korektor przykrywa nam zasinienia i rozjaśnia okolice pod oczami, ale tego konkretnego korektora jeszcze nie próbowałam, także użyję go pod tym Diorem. Następnie mam kilka nowości od Rare Beauty, m.in. bronzer w sticku w tym nowym, chłodniejszym kolorze o nazwie Bright Side. I jako, że posiadam dwa poprzednie, najjaśniejsze kolory tego sticka, zrobię swatche wszystkich trzech, porównamy sobie, czy ten rzeczywiście jest chłodniejszy od tych. Mam nadzieję, że tak, bo te są naprawdę dosyć ciepłe. A dodatkowo doszły mi słuchy, że ten właśnie chłodny kolor Bright Side być może będzie zamiennikiem mojego przeukochanego korektora w sticku od Westman Atelier w kolorze Biscuit. Ja tego bronzera mam już bardzo niedużo, naprawdę staram się go oszczędzać, ale to jest wszystko, co mi zostało. Dalej się już nie da odkręcić. Także nie ukrywam, że znalezienie koloru bardzo zbliżonego do tego byłoby mi na rękę. Nie robiłam jeszcze swatchy, natomiast jak patrzyłam na nie tak w opakowaniu, nie wydają mi się aż tak podobne. Mimo wszystko spróbujemy. Razem z bronzerem zamówiłam też te dwa najnowsze kolory różów od Rare Beauty w kolorach Virtue i Worth. Także je też sobie przetestujemy. Może nawet zrobię jeden policzek taki, drugi taki. Zobaczymy. I na koniec chciałabym zrobić jeszcze jedno porównanie. Mianowicie chodzi mi o cień Moonstone z paletki Bobbi Brown. Jak wiemy, ten cień jest dostępny w różnych paletach Bobbi. Jest też chyba wersja pojedyncza. Natomiast generalnie ciężko go dostać. I zastanawiałam się tak ostatnio, czy nie jest on podobny do poprzota od Charlotte w kolorze Diamond Eyes albo do tego cienia specjalnego w palecie Pat McGrath, tego tutaj, ponieważ teksturą bardzo go przypomina. Kolorystycznie wydaje mi się, że to jest jakieś pomieszanie tych dwóch kolorów, także zobaczymy, jak będę już robić oczy. Zesłoczuję te wszystkie trzy kolory, być może nałożę Pat na Charlotte albo odwrotnie i zrobimy sobie jedno oko takie, drugie takie. Być może znajdę zamiennik na Moonstone. Nie wiem, nie będzie to na pewno najtańsze rozwiązanie, ale robię to tylko dla zabawy. Dobrze, zaczynajmy. I tak jak wspomniałam, zaczniemy od podkładu od Haus Labs. Ja mam swój w kolorze 050 Rose Cool, czy Cool Rose. Fair Cool, jeszcze inaczej. Tak czy siak, ma bardzo fajną pompeczkę tutaj schowaną za przykrywką. I to jest podkład, którego dosyć ciężko było mi dobrać kolor, nawet będąc w Sephorze i swatchując wszystkie. Także nie jestem pewna, czy ten będzie dobry. Jeszcze koci włos w tym wszystkim. Patrząc po samej nazwie koloru nie powiedziałabym, że to będzie kolor dla mnie. Natomiast zobaczmy, jak na policzku się sprawdzi, bo to w sumie jest najważniejsze. Pierwsze wrażenie dosyć dobre, przynajmniej jeżeli chodzi o kolor. Formuła też jest dosyć lekka, taka wodnista. I słyszałam właśnie, że jest to bardzo dobry podkład dla cer suchych, stąd moje w ogóle zainteresowanie tym podkładem. Póki co krycie ma dosyć delikatne. Mam wrażenie też, że wychodzą mi lekko suche skórki. Ale muszę nałożyć tego produktu trochę więcej, żeby z całą pewnością stwierdzić, że coś tutaj jest nie tak. Cera sucha niestety ma to do siebie, że jaki by podkład nie był, jeżeli mamy suche skórki na twarzy, to będą podkreślone. Tak naprawdę najważniejsza jest pielęgnacja. I próbuję sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz robiłam peeling. Sam fakt, że muszę się zastanowić, wskazuje, że powinnam była już go zrobić. Także być może jest to moja wina. Bo pomijając tutaj tą suchą skórkę na tym policzku, wygląda naprawdę bardzo ładnie. Spróbuję doklepać trochę więcej. No i tak delikatnie tutaj w tej okolicy widać tą skórkę. Ale tak jak mówię, to jest
kwestia tego, że ja powinnam była usunąć ją poprzez peeling. I naprawdę nie ma podkładu, który by tych suchych skórek nie podkreślał. Wykończenie ma ładne, takie naturalne, ale jakoś nie czuję się wystarczająco przykryta. Zobaczę, jak to będzie wyglądać po korektorze, natomiast sama cera, jak wygląda w tej chwili, no nie do końca spełnia moje oczekiwania. Także na razie ten podkład będzie pod znakiem zapytania. Potestuję go poza kamerą i wrócę do Was za jakiś miesiąc, może 2 z taką pełną recenzją w ramach formatu szybkie recenzje. Natomiast teraz przejdźmy sobie może do korektorów. I zacznę od tego różowego, bo to jest korektor korekcyjny. Maybelline Eraser w kolorze 160. Jest to rzeczywiście taki klasyczny korektor różowy, który ma nam zniwelować zasinienia. O, już się coś pokazuje, fajnie. No i nawet na słuczu widać, że jest rzeczywiście różowy. Ja całkiem lubię te korektory z Maybelline. Nie jest to oczywiście mój jakiś ulubiony, natomiast mam w wersji takiej fair, która tak naprawdę też jest dosyć różowa, ale nie aż tak chyba jak ten. I widziałam w internecie, że dosyć dużo ludzie nakładali tego produktu, także ja też zrobię podobnie. I generalnie nakładamy go tam, gdzie chcemy mieć skórę rozjaśnioną. Także jeszcze nałożę na brodzie, troszeczkę na nosie i taką mini gąbeczką sobie produkt wklepię. Gąbeczkę kupiłam po prostu na Amazonie razem w zestawie z innymi gąbeczkami, ponieważ mam niedomiar gąbeczek i walczę z tym, żeby nie kupować Beauty Blendera oryginalnego, mimo że jest to gąbka, którą naprawdę bardzo lubię i wcale nie uważam, że była taka sama jak te najtańsze gdzieś tam z drogerii. Czasem kupuję też te gąbki od Real Techniques, natomiast one mają ten ścięty brzeg, który czasem bardzo lubię, a czasem bardzo nie. I teraz mam fazę na te okrągłe dupki. Także kupiłam na Amazonie, słuchajcie, za jakieś $10 taki zestaw. Ile to jest tych gąbek? Chyba są 4 duże gąbki i 4 czy 3 te malutkie. Już jest pod oczami jaśniej, natomiast oczywiście nie jest to właściwy kolor, ale wydaje mi się, że nie wygląda aż tak źle. Położę na to jednak ten korektor z Diora, Dior Backstage w kolorze 0N. I tego korektora już naprawdę długo chciałam spróbować. Ma taki śmieszny pędzelek jako aplikator. Jego nałożę sobie już tradycyjnie trochę tutaj, trochę tutaj. I tak samo jak rozjaśniałam tym różowym. I tą samą malutką gąbeczką sobie go wklepię. Zmieniłam jednak gąbkę na dużą, ponieważ ta mała troszeczkę mnie wykańczała psychicznie. Może być fajna do takich załamań, może przy nosie, w samym tutaj kąciku oka, ale jednak do całej tej okolicy pod oczami jest jednak troszeczkę za mała. I tak wygląda efekt końcowy. Okolice pod oczami rzeczywiście mam rozjaśnione, aczkolwiek nie powiedziałabym, że są rozjaśnione jakoś bardziej niż normalnie. Pewnie dlatego, że ja nie mam dużych zasinień i używam też bardzo jasnych korektorów pod oczami. Także jakiegoś bardzo jaśniejszego efektu u mnie się nie zobaczy. Muszę też spróbować tego różowego korektora z Maybelline z czymś innym niż ten Dior, ponieważ Diora tak naprawdę nie znam. To było moje pierwsze użycie. Nie jestem więc przekonana, czy to, co w tej chwili widzę pod oczami, jest właściwe, czy nie. Powinnam była użyć korektora, który znam, ale naprawdę, gdybym dzisiaj nie użyła tego Diora, to jeszcze siedziałby w szufladzie następny miesiąc. Także niech będzie tak, jak jest. Razem wyglądają jednak całkiem nieźle. Okolica pod oczami jest jak najbardziej rozjaśniona, na tym mi zależało, także super. I możemy teraz przejść do tego, co mnie najbardziej interesowało, czyli tego bronzera w styku od Rare Beauty. Opakowanie jest dokładnie takie samo jak było, ponieważ jest to tylko rozszerzenie kolorystyki. I już na pierwszy rzut oka widać, że ten bronzer jest trochę chłodniejszy niż ta pozostała dwójka. Zwłaszcza na swoczach widać to dosyć wyraźnie. Idąc od tej strony mamy Power Boost, czyli ten najjaśniejszy. W środku jest Bright Side, czyli ten nowy kolor. A tutaj mamy Happy Soul, który wygląda przy tych dwóch naprawdę już jak pomarańcz. Myślę, że gdybym nie miała żadnego z tych kolorów i miała się sugerować po prostu tymi 3 swatchami, na pewno od razu poszłabym w ten cień środkowy, czyli Bright Side. Nie określiłabym go jako bardzo chłodnego koloru, natomiast na pewno jest w tej kategorii neutralny do chłodnego, zwłaszcza w porównaniu z tymi dwoma, ale jestem bardzo ciekawa, jak wypadnie w porównaniu z Westman Atelier, który według mnie jest już bardziej chłodnawy.
Zrobiłam tutaj taki swatch w poprzek, żeby móc porównać do wszystkich trzech. No i dupem kolorystycznym to na pewno one dwa nie są. Westman tutaj tak naprawdę wygląda bardziej różowo, natomiast Brightside wygląda bardziej żółto. Oba jednak są dużo chłodniejsze niż te dwa zewnętrzne od Rare Beauty. Ciekawa jestem, czy na twarzy będzie duża różnica. Korci mnie, żeby zrobić pół twarzy Westman i pół Rare Beauty. I może nawet tak zrobię, czemu nie? Zaznaczyłam sobie lekko brwi kredką i lecę teraz Westman na tym policzku. Naprawdę bardzo nie chcę go wykończyć, ale no jego koniec zbliża się nieubłaganie. Myślałam, żeby może kupić drugie opakowanie na tej wyprzedaży, co będzie za 2 tygodnie, ale mam naprawdę tyle bronzerów, że wydaje mi się, że powinnam przeczekać tą wyprzedaż, spróbować zużyć jak najwięcej i kupić na następnej, która jest jakoś latem. Tak chyba będzie sensowniej. Ten bronzer jest naprawdę przepiękny. Przede wszystkim jest bardzo naturalny. Bardzo ładnie tak ociepla mi twarz, natomiast nie widać, żeby był pomarańczowy czy brudny. Nie jest to też kolor jakiś do konturowania. Jest taki idealnie po środku. Na drugiej stronie nałożę więc ten Rare Beauty Brightside. Który muszę przyznać, że tak na skórze wygląda całkiem podobnie. Ale zobaczmy, jak będzie po roztarciu. Te bronzery od Rare Beauty też są bardzo kremowe, bardzo przyjemne do rozblendowania. Nie ma jakichś dużych problemów. Blendują się tak naprawdę jednym ruchem pędzelka. Też bardzo lubię ich formułę. I tak wygląda strona Rare Beauty. Również mi się bardzo podoba. Natomiast czy razem wyglądają tak samo, czy inaczej? Wydaje mi się, że tą stronę troszeczkę mam ciemniejszą na czole, także dołożę może Westman troszeczkę w tym miejscu, żeby wyrównać tą intensywność po prostu. No i wydaje mi się, że na twarzy dużej różnicy nie ma. Przynajmniej ja nie jestem w tej chwili w stanie stwierdzić, która strona jest która. Poza tym, że wiem, która strona jest która. Ale dajcie mi znać, jak Wy uważacie. Bardzo jestem ciekawa. No nie wiem, musicie mi dać znać. Ja tak w lusterku patrząc nie widzę jakiejś znaczącej różnicy pomiędzy nimi. Mówiąc też totalnie szczerze, Westman Atelier i Rare Beauty to nie jest ta sama półka. I kupując produkty high-end patrzymy również na inne składowe, jak na przykład opakowanie. To jest zdecydowanie cięższe, jest bardzo luksusowe, ma magnetyczne tutaj zamykanie i otwieranie. Jest to jedno z lepszych opakowań, jakie według mnie istnieją na rynku. Rare jest bardzo przyjemne dla oka, natomiast jeżeli chodzi o jakość, to no jest zdecydowanie tańsze, tak? No nie ukrywajmy, to jest typowy plastik, nie ma żadnego magnetycznego zamknięcia, plus no jeżeli mamy tego produktu na tyle, że on wystaje, to bardzo łatwo tą skówką po prostu go uszkodzić czy złamać. Tutaj cały produkt chowa się do środka, także tego niebezpieczeństwa nie ma. I to są takie małe różnice, które dla niektórych mogą być duże, dla innych są nieznaczące. Jeszcze inni patrzą na cenę. Generalnie dla każdego znajdzie się coś miłego. Ja lubię oba produkty, natomiast Westman daje mi to jeszcze tak oczko wyżej, jeżeli chodzi o taki overall experience. Ale dobrze, dajmy już bronzerowi spokój i zobaczmy, jakie róże kupiłam. Są to te dwa nowe kolory wydane dosłownie kilka dni temu. Pierwszy z nich to Worth, a drugi nazywa się Virtue. Opakowanie standardowe, dokładnie ta sama pojemność i wszystko inne. Virtue jest zdecydowanie bardziej taki nudziakowy, pomarańczowy troszeczkę. Worth zdecydowanie różowy, bądź różany wręcz. Myślę, czy mam coś podobnego, ale nie do końca. Mimo wszystko zesłoczuję wszystkie inne kolory Rare Beauty, tych bluszy, które posiadam. Bluszy, Jezus, różów. Tak wyglądają wszystkie róże, jakie posiadam. Także jeszcze raz od tej strony będzie Virtue, Worth, Bliss and Courage. I na dole mamy Hope i Happy. I może przetestuję oba, czemu nie. Także na pierwszy policzek nakładam kolorek Virtue, czyli ten bardziej pomarańczowo-nudziakowy. I zacznę może od jednej takiej kropki, albo nie, od razu lecę z dwoma. I tak lubię mocny policzek, także czemu nie? No, kolorek jest cudny. To jest właśnie taki idealny nudziakowy kolor. Bardzo ładny. Powiedziałabym, że wchodzi trochę w taką terakotę,
taki kolor ceglany, ale nie za mocno. Dalej na mojej jasnej karnacji bardzo pięknie się prezentuje. A na drugiej stronie zobaczymy, jak wygląda Worth. Tutaj również dwie nieduże kropki. Tak, ten już zdecydowanie jest bardziej taki różany, trochę w stronę mauve. Jest też dużo delikatniejszy. Tutaj te dwie kropki zdecydowanie starczyły. Tutaj troszeczkę mi mało, także dołożę jeszcze jedną. Tak, żeby było trochę lepiej widać różnice w kolorach. Teraz wydaje mi się, że widać lepiej kolorek Worth i Virtue. Oba są naprawdę bardzo ładne i wydaje mi się, że oba będę używać tak samo często. Aczkolwiek tego typu kolorów mam dużo mniej. Tak naprawdę do głowy przychodzi mi tylko ten kremowy róż od Nataszy Denony, Puff Paint. Względem oryginalności mojej kolekcji ten wygrywa. Ale czas na puder, bo czuję już się tak dosyć tłustawo. Tutaj żadnych niespodzianek nie będzie. Pod oczy Pat McGrath, a na resztę twarzy nałożę Rare Beauty w kolorze Light, ponieważ staram się go wykończyć. I ten puder od Pat po prostu wklepuję sobie takim dosyć gęstym pędzlem właśnie w okolice pod oczami. I trochę nakładam też na nos i na środku czoła. Natomiast ten drugi puder sypki od Rare Beauty nakładam sobie tylko tutaj, czyli na żuchwę, na brodę i troszeczkę jeszcze na czoło dodam. Natomiast same policzki zostawiam mokre, w cudzysłowie. Mając skórę suchą, moje policzki nigdy nie są mokre, ponieważ cokolwiek położę na nie, to wszystko jakoś wsiąka albo wysycha. Także nie ma potrzeby nakładania pudru wszędzie. O, i tak jest wystarczająco. I teraz, wykorzystując to, że moje policzki są mokre, nałożę Hollywood Flawless Filter od Charlotte. To jest taka miniaturka w kolorze 2 Fair. Ja tego produktu używam tylko i wyłącznie jako rozświetlacz. Wiem, że też niektórzy go kładą jako bazę. Dla mnie jednak jest to zbyt błyszcząca formuła, żeby używać jej jako bazę. Natomiast jako taki delikatny rozświetlacz jest znakomita. I wklepuję go albo bardzo delikatnie gąbeczką, jeżeli chcę mieć taki delikatniejszy efekt, albo palcami, jeżeli chcę mieć efekt mocniejszy. I może teraz dołożę trochę i wklepię palcami, żebyście zobaczyli różnicę. To już jest zdecydowanie bardziej taki mokry błysk i tym sposobem możemy już przejść do cieni i do porównań koloru Moonstone do reszty. Od razu powiem, że żaden z tych kolorów nie jest takim 1:1 dupem, ale wszystkie prezentują się tak. Zaraz Wam je pokażę też w opakowaniach. W samym środku mamy oryginalny Moonstone od Bobbi Brown. Z tej strony mamy Popshot od Charlotte Tilbury w kolorze Diamond Eyes, a z tej strony cień specjalny z paletki Pat McGrath Mothership 7. I tak prezentują się wszystkie trzy na swatchach. Od tej strony Charlotte, w środku Bobbi i tutaj mamy Pat. Tak jak widzicie, nie są to dupy. Jeżeli chodzi o Pat i Bobbi Brown, tutaj występuje największe podobieństwo, jeżeli chodzi o teksturę, ponieważ oba te cienie są dosyć suche i mają takie dosyć duże drobinki, więc pod tym względem są dobrze dopasowane. Natomiast ten cień z Pat McGrath jest zdecydowanie bardziej biały i chłodny. Bobbi przy tym wygląda dosyć szampańsko. I właśnie ten szampański blask to jest coś, co sprawiło, że pomyślałam o Charlotte, ponieważ na swatchu owszem, on nie wygląda tak imponująco, natomiast na oku jest przepiękny, zwłaszcza nałożony na mokro. Natomiast formulacyjnie jest to typowy błysk. Nie jest więc tak suchy, nie ma aż tylu grubo zawieszonych drobinek. Jest bardziej zmielony i miękciejszy. Natomiast nie wiem, czy nałożenie tego topera od Pat na Charlotte nie sprawiłoby, że będzie to kolor prawie idealny. Nałożyłam tutaj na Charlotte właśnie ten toper od Pat. Jak myślicie teraz? Wyglądają podobnie? Na ręku na żywo są całkiem podobne. Dalej ta Charlotte jest trochę bardziej żółta, żółto-szampańska. Natomiast ciekawa jestem, jak to w kamerze będzie wyglądać. No i przede wszystkim, jak będzie wyglądać na oku. Także myślę, że zrobimy takie porównanie na oczach. To będzie najlepsze. Zrobię jakąś taką zwykłą matową bazę
Użyję już tutaj tych matów z tej palety, skoro mam ją tutaj pod ręką. Natomiast jako błysk na jednym oku nałożę sam Moonstone, a na drugim nałożę tego Popshota od Charlotte oraz ten cień tutaj specjalny. No i zobaczymy na koniec, czy na oku jest jakaś różnica, czy nie. Przyspieszę tą część i spotkamy się na samym końcu. Dobrze, mam już taką bazę, później to oczywiście wyrównam. Nałożyłam też delikatnie kleju do glitteru i zacznę może od Bobbi Brown i Moonstone, ponieważ no, jest to cień, do którego chcemy równać. Tylko że nabieram go na taki płaski, syntetyczny pędzelek od Lindy Hallberg. Zmoczyłam go troszeczkę i zacznę wklepywać na oko. Ja dobrze rozumiem, dlaczego tyle ludzi kocha cień Moonstone, natomiast patrząc tak czysto na sam kolor, nie jest to absolutnie nic wyjątkowego, prawda? To raczej chodzi o formułę, o teksturę, o to, że ma on tyle w sobie drobinek i odbija światło naprawdę niczym jakaś kula dyskotekowa. Teraz na to wszystko nałożę jeszcze go palcem, żeby naprawdę świecił się jak tylko potrafi najbardziej. I to jest blask, który naprawdę przypomina mi te cienie specjalne od Pat. To jest ten poziom. I ciągle zastanawiam się, czy potrzebny jest ten cień od Charlotte, żeby nadać trochę tego szampańskiego blasku, czy jednak pójść od razu z Pat McGrath. Ale pierwsze myśli zazwyczaj są najlepsze, także zacznę od Charlotte Tilbury. Dla przypomnienia, to jest ten mały popshocik w kolorze Diamond Eyes. Ja go osobiście bardzo lubię. Troszkę mi się kruszy najbardziej z tych kolorów popshotów, jakie posiadam. Jego również zmoczę. I nakładam na drugą stronę. Początkowo właśnie chciałam jego samego dać naprzeciw Moonstone, ale zorientowałam się, że on jest troszeczkę innej konsystencji. On jest znacznie bardziej mokry i nie ma tych właśnie dużych drobin, które ma Moonstone. I on jest zdecydowanie cieplejszy. Widzicie chyba też, że jest bardziej żółty, bardziej szampański. Moonstone przy tym wygląda wręcz biało. Dlatego jednak potrzebujemy tego topera od Pat McGrath. I jego nałożę już palcem. Tak, na samą górę właśnie, żeby złamać tą żółć i dodać tych dużych białych drobinek, których Moonstone posiada jednak dosyć dużo. Troszeczkę się obsypałam, bo nakładałam palcem, także uprzątnę wszystko i zaraz do Was wracam. I tak to wygląda po uprzątnięciu brokatu spod oczu. Nadal to nie jest to samo. Jeżeli chodzi o blask, powiedziałabym, że jesteśmy całkiem blisko. Kolorystycznie, no troszeczkę ta żółć z cienia Charlotte tutaj przeważa. Być może muszę spróbować trochę inne połączenie. Ale zobaczmy, jak to będzie wyglądać po wykończonym makijażu. Także nakładam usta, maskarę i do Was wracam. I tak wygląda wykończony makijaż. Tak mówię, nałożyłam tylko maskarę z Benefitu, tą Bad Girl Bang. Bardzo mi się podoba. A na ustach mam taką miniaturową, matową szminkę od Anastazji w kolorze Dead Roses. Coś takiego. I muszę przyznać, że po wykończeniu makijażu nie widzę jakiejś dużej różnicy, jeżeli chodzi o to, co mam na oczach. Oczywiście wiedząc, że z jednej strony jest jeden cień, a z drugiej miks innych, no ja to będę widzieć w lustrze. Natomiast starając się patrzeć tak obiektywnie i z odległości, no ja jakiejś większej różnicy nie widzę. Wy koniecznie dajcie mi znać na dole, czy Wy widzicie różnicę i czy jest to dobry dupe. Ja myślę, że prędzej bym zastosowała sam ten cień od Pat McGrath. Dałby mi trochę bliższy efekt temu Moonstone. Może następnym razem spróbuję właśnie tak zrobić. Natomiast muszę Wam przyznać, że ja generalnie nie bardzo rozumiem fenomen tego cienia. Owszem, jest przepiękny, bardzo ładnie się błyszczy, bla bla bla, ale jest to dosyć suchy produkt, który lubi się osypywać także w ciągu dnia. Kolorystycznie, tak jak mówiłam,
nie jest to nic wyjątkowego. Ja szczerze mówiąc z tej palety najbardziej lubię ten kolor Citrine. On jest rzeczywiście bardzo wyjątkowy dla mnie i dupa tego bym raczej nie znalazła u siebie w kolekcji. Natomiast Moonstone wydaje mi się, że jest trochę łatwiejszy do podrobienia. Patrząc tylko i wyłącznie na kolorystykę, ponieważ teksturalnie jest to rzeczywiście dosyć wyjątkowy cień. Ja nie mam w swojej kolekcji za dużo takich właśnie suchych, grubo mielonych cieni. Raczej preferuję te kremowe. Także te Astrale od Pat to jest jedyne, co mi przychodzi do głowy pod względem tekstury. I swatchowałam sobie na ręce wczoraj chyba prawie wszystkie te Astrale właśnie z Motherships i tam zauważyłam, że wiele z nich ma jakiś dodatkowy kolor. Jest to właśnie taki jasny, chłodny szampan, ale na przykład z dodatkiem różu, albo z dodatkiem zieleni, albo z dodatkiem niebieskiego, jak w Mothership 1. Takiego typowo bezkolorowego, to tak naprawdę znalazłam tylko w tej 7, no i w 6 jest dokładnie ten sam cień. Także 6 i 7 zawierają potencjalnie najbardziej zbliżony cień do tego z Bobbi Brown. I może tak krótko podsumuję dzisiejszy makijaż. Jeżeli chodzi o podkład, no nie jestem jakoś bardzo zadowolona. Czuję się dosyć tak tłusto na twarzy. Krycie nie jest tak mocne, jakbym tego chciała. No i złapał mi tą skórkę, aczkolwiek no, to jest połowicznie moja wina, niech będzie. Mimo to jeszcze go nie skreślam, muszę go popróbować dużo więcej razy. Ten, kto ma suchą skórę, to wie, że to się zmienia w zależności od dnia, w zależności od tego, jaki mamy krem pod spodem, czy użyjemy primera, czy nie. Sucha skóra lubi być kapryśna, także jeszcze go nie skreślam. Jeżeli chodzi o korektory, tak naprawdę oba bardzo mi się podobają. Dior jest bardzo kremowy i ma zaskakująco duże krycie. Cieszę się też z koloru, jakiego wybrałam, czyli tego 0N. Jest rzeczywiście bardzo jasny i neutralny. Nie idzie w żadną żółtą bądź różową stronę. Jeżeli chodzi o ten korektor z Maybelline, również widzę jego zastosowanie. Natomiast ja osobiście nie mam wielu dni takich, w których czuję potrzebę zakrywania właśnie sińców pod oczami. Chętnie go poużywam, najchętniej tak na jednej stronie, a na drugiej po prostu używając zwykły korektor. I wtedy myślę, zobaczę najlepiej, jaką różnicę robi na mojej skórze. Jeżeli chodzi o bronzer, jestem nim zachwycona. Jest zdecydowanie bardziej chłodny niż te poprzednie dwa, także to już jest duży plus. Formulacyjnie produkt znam, bardzo lubię, jest wysoko w moich notowaniach. Natomiast czy jest zamiennikiem Westman, to bardzo proszę Was o odpowiedź. Ja to będę widzieć dopiero jak będę edytować. Tak na żywo nie widzę dużej różnicy. Dalej mieliśmy róże z Rare Beauty. Tutaj również żadnej niespodzianki nie było. Oba kolory bardzo mi się podobają. Zwłaszcza ten Virtue mocno mnie zaskoczył, ponieważ jest to taki piękny, nudziakowo-ceglany kolor, którego nie mam w swojej kolekcji. Worth jest bardziej powtarzalny, natomiast równie pięknie wygląda na policzku i na pewno obu będę bardzo często używać. I to chyba wszystko, co dzisiaj testowałam. Dajcie mi znać, jak Wam się podobał filmik, jak według Was te porównania wypadają, czy cokolwiek miało sens, czy ten film nie był zbyt chaotyczny. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję do zobaczenia w następnym filmiku. Życzę Wam przemiłego weekendu. Pa, pa.